Siemanko majsterkowicze, planujecie wkrótce kłaść płytki? Stop! Zatrzymajcie konie. Zanim w ogóle dotkniecie pacy, pogadajmy o 7 popularnych błędach przy kładzeniu płytek, które mogą zamienić waszą śliczną łazienkę albo kuchnię w koszmar rodem z ulicy Wiślnej o 3 nad ranem. Wierzcie mi, te błędy mogą was kosztować więcej niż same płytki. I to nie tylko nerwów, ale i złotówek. No to jedziemy z tym koksem. Błąd numer 1. Ignorowanie poziomicy. Kiedyś mówiło się, że ściany mają uszy. Ale jak zobaczyły te płytki, to same się odwróciły. No bo po co komu poziomica, skoro macie oko jak wawelski smok? Wszystko widzi idealnie, co nie? Błąd? No poziomica była. Tylko że na przerwie obiadowej razem z majstrem. Poziomica złożyła wypowiedzenie. Chyba nie chcecie, żeby wasze płytki wyglądały jak krzywa wieża w Pizie, albo co gorsza, jak niektóre kamienice na Kazimierzu po dobrej imprezie. Wyobraźcie sobie gniazdko elektryczne przekrzywione o 45 stopni. Gdyby ta linia płytek była rzeką, to meandruje jak Amazonka. W takim domu to nawet prąd płynie pod kątem. Więc zawsze, ale to zawsze używajcie poziomicy. Nawet jeśli czujecie się pewni jak Zawisza Czarny. Błąd numer 2. Za mało kleju. Witamy w kategorii płytek samoodpadających. Ten klej trzymałby może karteczkę na lodówce, ale na pewno nie płytkę. To jak magia, tylko taka, której nie zamawialiście u pana Twardowskiego. Jedno kichnięcie i płytki odpadają od ściany niczym liście jesienią. Gdyby to był konkurs na oszczędność, ten majster miałby złoty medal i tynk w gratisie. Pamiętajcie, klej idzie i na podłoże, i na płytkę. To nie jest jakaś tam dekoracja, żeby było ładniej na chwilę. Błąd numer 3. Brak dylatacji. No bo przecież ściany nigdy się nie ruszają, prawda? Stoją jak średniowieczny zamek. A jednak, ściana ścianą, ale te płytki ewidentnie potrzebowały przestrzeni i nie dostały. I tylko majster z uśmiechem mówi, w telewizji też robią tak na oko. Pytanie tylko, czy w tej telewizji był też klej i grawitacja? Bez odpowiednich szczelin dylatacyjnych wasze płytki popękają, gdy ściany będą pracować, kurczyć się i rozszerzać. Płytka myślała, że to test lojalności. Zostawcie przynajmniej 3-5 mm przy krawędziach, a będzie git. Błąd numer 4. Krzywo osadzone ościeżnice. Drzwi, które wyglądają jakby wróciły z imprezy na Szewskiej o 5 rano? Słabo. Jeśli ościeżnica jest krzywa, drzwi nie będą się domykać, a wy dostaniecie darmowy nawiew przez cały rok. Taki krakowski smog gratis w pakiecie. Upewnijcie się, że wszystko jest w pionie i poziomie, zanim zamontujecie drzwi. Błąd numer 5. Za szerokie fugi. Kiedy fugi są tak szerokie, że zmieściłoby się w nich spaghetti bolognese, to coś jest nie tak. To tak, jakbyście chcieli zrobić z płytek bolid Formuły 1 i domalowali im pasy startowe. Idealna szerokość fugi to od 2 do 5 mm w zależności od wielkości płytki. Błąd numer 6. Brak planowania. Zdarzyło wam się kiedyś zakończyć ścianę cieniutkim, 3 cm paskiem płytki, takim docinkiem nędzarzem? Tak się kończy, gdy idziecie na żywioł jak lajkonik. Klej był? Był, ale bardziej symbolicznie, jakby płytka miała sama wiedzieć, gdzie się przykleić. Fuga w panice, bo nie wie, czy to już koniec, czy jeszcze będzie poprawka. A ściana? Milczy, bo wie, że za tydzień będzie poprawka. I to młotkiem. Ale spokojnie, to wszystko da się naprawić. Wystarczy czas, cierpliwość i nowy majster. Zawsze rozrysujcie sobie układ płytek. Dążcie do symetrii i logicznego układania od środka na zewnątrz. Błąd numer 7. Fugowanie w złym momencie. Kto by tam czytał instrukcję, prawda? Szkoda czasu. Lepiej od razu do roboty, jak to Polak potrafi. A jednak warto. Zafugujecie za wcześnie albo za późno i albo będziecie mieli rozmazaną breję, albo czyszczenie twarde jak skała. Trzymajcie się instrukcji z opakowania, żeby trafić w 10 z czasem. Plan był prosty. Równo, estetycznie i na lata. Wyszło krzywo, chaotycznie i do pierwszego deszczu w łazience. No więc które z tych błędów widzieliście w akcji? A może sami je popełniliście, co? Śmiało, przyznajcie się bez bicia. Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, nie jesteście sami.
Każdemu może się zdarzyć, nawet najlepszym fachowcom. I nie zapomnijcie zasubskrybować, jeśli chcecie więcej takich budowlanych wpadek i porad z przymrużeniem oka. Jeśli nie chcesz, żeby twoje płytki rozmawiały z grawitacją, a poziomica obrażała się na widok twojej ściany, kliknij, subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Tu uczymy się na cudzych błędach, żeby twoje kafelki spały spokojnie. Subskrybujcie, zanim przez pomyłkę zaczniecie kłaść płytki na suficie. Dzięki za oglądanie i udanego kafelkowania.